Cześć, ja jestem Kin, a dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych książkach fantasy. Powiem Wam od razu, że skomplikowane systemy magiczne, wielkie, rozbudowane światy to nie jest coś, co mnie strasznie interesuje w fantasy, więc tych panów tutaj nie będzie. Moim ulubionym komiksem fantasy jest komiks horrorowy napisany przez Joe'a Hilla. To jest komiks o rodzeństwie i w domu tego rodzeństwa okazuje się, że są dziwne klucze, które mają magiczne zdolności. I lubię ten komiks z dwóch powodów. Po pierwsze, podoba mi się to, jak zbudowane są relacje pomiędzy postaciami właśnie tymi rodzeństwem, ich rodzicami. Są wprowadzone takie wątki różne, takie społeczne i psychologiczne. A jednocześnie po prostu są bardzo ciekawe te klucze i ich właściwości i zawsze byłam ciekawa, co znowu taki klucz może zrobić. Może kreska tego rysownika może troszeczkę zniechęcać, ale po pewnym czasie, kiedy się człowiek przyzwyczai, to ona jest naprawdę ciekawa i on też bardzo ciekawych używa takich wręcz kinematograficznych zabiegów w swoim planowaniu i rysowaniu. No i nie ukrywam, że na 5. tomie się po prostu spłakałam totalnie. Przechodzimy do takiego typowego fantasy i powiedziałabym, że to, co mnie najbardziej interesuje w fantasy, to jest dobra charakterystyka postaci. Przede wszystkim to. I pierwszą książką na tej liście jest Uczeń Skrytobójcy, ale tylko pierwsza seria, bo dla mnie im dalej, tym było gorzej. Jeśli chodzi o fabułę, to jest opowieść o chłopcu, który został odebrany swojej matce i przyprowadzony do zamku, ponieważ jest dzieckiem księcia, tylko że z nieprawego łoża. Jedyne, do czego się nadaje, to być skrytobójcą. Bardzo wierzyłam w tego bohatera i bardzo mi zależało na jego losie i często płakałam czytając te książki. Nie jest to w ogóle fantasy ekscytujące. Ma bardzo mało fabuły, bardzo mało magii. On jest bardzo złym skrytobójcą, bardzo słabo mu to idzie, ale jest samotny, jest opuszczony, jest często zraniony i to jest to, co mnie osobiście podobało się w tej książce. Znaczy serii, bo to są 3 książki. Drugą taką serią, która rozwija postaci, jest Pierwsze Prawo. Te postacie są bardzo ciekawe, często mają dużo wad. Im dłużej je znamy, tym więcej tych wad poznajemy i wraz z rozwojem wydarzeń rozwijają się też te postaci, które na końcu są w zupełnie innym miejscu niż na początku tej serii. Nie powiem Wam, o czym jest, bo nie pamiętam, naprawdę fabuła nie jest zbyt ważna. Następną książką są Kłamstwa Locke'a Lamory, które bardzo lubię za to, że chociaż budują ciekawy świat, budują go w taki sposób bardzo subtelny. On jest wtrącony, on jest taki wpleciony i praktycznie się nie zauważa, że są jakieś opisy, a mamy bardzo dobry obraz tego, jak on wygląda. Druga rzecz, która mi się w nim bardzo podoba, to to, że jest to fabuła typu Ocean's 11. To są conmeni, którzy chcą okraść kogoś i mają wielki i skomplikowany plan. Ja bardzo lubię takie zabiegi, że coś się dzieje, nam się wydaje, że to jest ojej, coś się stało, już nic z tego nie będzie, a się okazuje, że to wszystko było częścią planu. I takie właśnie jest Locke Lamora. A teraz prawdopodobnie moja ulubiona książka fantasy i w ogóle jedna z moich ulubionych książek, czyli Piranesi, która jest niesamowita dlatego, że po pierwsze jest bardzo ciekawa formalnie, sposób w jaki jest napisane jest dość wyjątkowy i intrygujący, szczególnie jeśli się nic nie wie o tej książce. Bardzo w niej też lubię to, że ona nas wrzuca w ten świat i my musimy sami dochodzić do pewnych wniosków, sami próbować zrozumieć, co tu się dzieje, co to jest za miejsce. Ja bardzo lubię takie zabiegi. A przy okazji jest ona też kontemplacją na temat rzeczywistości, na temat stosunku sztuki do rzeczywistości, na temat naszej osobowości, co ją tworzy. Jest bardzo ciekawa pod względem tematycznym. No i ten główny bohater to jest taki uroczy człowiek, którego chce się otulić kocykiem, no przyznajmy to. Czasem lubię sobie poczytać takie lżejsze fantasy, bardziej dla rozrywki. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo przecież każde fantasy czyta się dla rozrywki, ale na przykład
takie grubsze to lubię, jak mnie tak trochę przeorają, jak sprawią, że się popłaczę albo coś takiego, a czasem lubię sobie coś takiego cienkiego, małego, żeby za dużo mojej uwagi nie pochłaniał, a żebym się bardzo dobrze bawiła. I na takie coś najlepiej mi działają połączenia fantasy z kryminałem, a najlepiej jeszcze z romansem. I bardzo lubię książkę Naturalna historia smoków, która jest takim XIX-wiecznym pamiętnikiem, takim połączeniem Jane Eyre z fantasy. Bohaterka jest sympatyczna i mało tu jest fantasy, ale dużo jest takiego ciepłego, jesiennego, powiedziałabym, klimatu. Bardzo też lubię serię Kate Daniels, która rozgrywa się w alternatywnej Atlancie, gdzie istnieją te wszystkie mitologiczne stwory, które znamy, wszystkie i wampiry, i wilkołaki, ale też dżiny, harpie, po prostu cała mitologia w jednym miejscu. A Kate Daniels jest takim jakby detektywem, PI, tylko że w magicznych sprawach. I ostatnią książką, która powiedziałabym, że jest tego typu, jest Bezduszna. I to jest o kobiecie też w XIX-wiecznym Londynie, gdzie wampiry i wilkołaki otwarcie mieszkają i mają własne domy, a ona ma taką właściwość, że potrafi neutralizować ich moce. I wychodzi z tego i sprawa kryminalna, i romans. I na koniec to są książki, które nie zostały przetłumaczone na polski, w związku z czym polecam je, ale kto je będzie mógł przeczytać, to jest inna sprawa. Pierwsza książka, którą chciałabym polecić, to jest powieść, która bardziej nadaje się dla osób, które lubią XIX-wieczną powieść, niż dla osób, które lubią fantasy. I jest to Under the Pendulum Sun. Bardzo mało znana książka, z bardzo ciekawym backgroundem, ponieważ autorka specjalizuje się w religioznawstwie i to bardzo widać w tej książce. Głównymi tematami, o których myśli nasza główna bohaterka, są właśnie tematy religijne, tematy duszy, wiary. Czyta się to rzeczywiście jak powieść XIX-wieczną, przez to właśnie, że to byłyby tematy, które poruszałyby osoby w XIX wieku, gdyby pisały książkę fantasy. I ten temat religijny jest też bardzo uzasadniony. Jest to książka o misjonarzach w krainie elfów. I kiedy mówię elfy, to nie mam na myśli tolkienowskich elfów, ale takie złośliwe, amoralne istoty mieszkające w takiej jakby tuż za podszewką naszego świata. I to, co się udało tej autorce, to stworzyć właśnie taką krainę, która jest rzeczywiście zupełnie odmienna i w żaden sposób nie przypomina świata ludzkiego, a także te postaci, te elfy, te stwory również w żaden sposób nie są ludzkie. Co sprawia, że ta tematyka religijna, tematyka duszy i sensu posiadania w ogóle misji w takim miejscu jest jeszcze ciekawsza. Okej, zdałam sobie sprawę, że zapomniałam powiedzieć o Gideon the Ninth, czyli książce sci fantasy, która jest o nekromantach w kosmosie. Jestem zdziwiona, że ona nie została przetłumaczona na polski, bo to jest bardzo popularna seria. Robi kilka rzeczy, które ja lubię. Jest tak, że jesteśmy wrzuceni w ten świat i niewiele jest wyjaśnione. Jest też tak, że jest wątek kryminalny i główna bohaterka jest bardzo zabawna. I ostatnia już książka jest napisana niestety bardzo trudnym językiem, ponieważ jest napisana patois, takim jakimś, podejrzewam, karaibskim. Nie znam się na tym wystarczająco, ale właśnie ten dialekt to robi pół roboty w tej książce i sprawia, że tak ją kocham. A drugi powód, dla którego ją kocham, to fakt, że jest to obraz traumy oraz obraz leczenia się z tej traumy. Tutaj ten science fiction i fantasy, które są w tej książce, to jest tylko taka otoczka, taka scenografia, która tak naprawdę nie jest ważna, bo ważna jest podróż naszej głównej bohaterki wewnętrzna. Jest ona bardzo trudna emocjonalnie, trigger warning na absolutnie wszystko, ale też wynagradza nam ten podróż i ten ból. I jeszcze jedna rzecz, która mi się w niej bardzo podoba, to to, że narracja jest przepleciona takimi legendami, jakby ktoś opowiadał takie mity, takie gawędy, które kontrastują nam z rzeczywistością tego, co rzeczywiście się wydarza. I pokazują nam, jak wydarzenia są mitologizowane przez późniejsze pokolenia.
No i to wszystko. Powiedzcie mi, jakie są Wasze ulubione książki fantasy i czy któreś z tych czytaliście i czy Wam się podobały. Do zobaczenia, cześć!